Dzisiaj nareszcie sieję pomidory i będę siała nową dla mnie metodą, a może także dla wielu z Was nową metodą. Ta metoda pozwala na dobry rozwój korzeni, większej ilości korzeni na większej wysokości, a także nie przeszkadzanie tym korzeniom pikowaniem. Ta metoda oszczędza także sporo czasu, bo nie będziemy pikować, rozdzielając kilka siewek do poszczególnych pojemników. I zaraz Wam powiem, na czym ta metoda polega. Otóż będziemy potrzebować kubeczków. I ja myślę, że to jest ważne, żeby te kubeczki były przezroczyste, ponieważ będziemy je wypełniać podłożem, gdzieś tak może do połowy, albo nawet troszkę mniej niż do połowy, gdzieś tak tyle. I będziemy siać nasionka do tego podłoża, a później, kiedy te nasionka wykiełkują i będą wzrastać, będziemy dokładać podłoża, także zasypywać tą łodygę. I myślę, że dlatego te kubeczki powinny być przezroczyste, żeby więcej światła dochodziło. Przepraszam, mam tu przeszkadzacza. Po prostu, żeby światło padało na te siewki, które są tutaj na dole. Jeżeli ten kubeczek by był na przykład biały, to wtedy te małe siewki wyciągałyby się w stronę światła, a w ten sposób światło będzie dochodzić przez ścianki kubeczka. I ta metoda pozwala na to, że w miarę rośnięcia tej siewki dokładamy podłoża aż do samej góry, zagrzebujemy te siewki tak jakbyśmy je przepikowywali i korzenie wytwarzają się wzdłuż łodygi i w ten sposób mamy fajny system korzeniowy. Nie przeszkadzamy temu systemowi korzeniowemu rosnąć poprzez przepikowywanie. No i ja będę to robić tak, że będę siała po 3-4 nasionka, każda odmiana w oddzielnym kubeczku, a potem najsilniejszą siewkę zostawię, a te 2 czy 3 inne po prostu utnę nożyczkami, żeby nie ruszać tych korzeni. A dlaczego jeszcze oddzielne kubeczki? Dlatego, że każda odmiana będzie kiełkować w innym czasie. Ja już tak się nauczyłam na własnym doświadczeniu, że niektóre odmiany są wolniejsze, niektóre odmiany są szybsze. Jeżeli to mamy posadzone w multipalecie, i na przykład używamy maty grzewczej, to musimy przesunąć tą całą multipaletę do światła albo w chłodniejsze miejsce, a niektóre jeszcze nie wzeszły i wtedy nie wiemy za bardzo co robić. A w tym momencie postawię je wszystkie na macie grzewczej i które wykiełkują, po prostu przesunę sobie pod moje lampy, a te, które jeszcze nie wykiełkowały, zostawię w ciepełku na macie grzewczej. I teraz tak. Ja mam już przygotowane wszystko i Wam polecam tak robić. Zrobiłam sobie dziurki w kubeczkach lutownicą. Napisałam wszystkie nazwy odmian i w kolejności ułożyłam nasiona. Czyli teraz będę brała kubeczek, potem mam tutaj nasiona w kolejności i będę po prostu siała. I to jest taki system, który ułatwia pracę. Tutaj mam wszystkie duże pomidory, tutaj mam wszystkie koktajlowe pomidory w kolejności, tutaj mam kilka dwarfów w kolejności, a tutaj mam podłoże już dokładnie wymieszane z perlitem, bo po prostu nie chcę ryzykować z tym podłożem, żeby mi, wiecie, drenaż był niezbyt dobry, bo te podłoża w Anglii, które są teraz beztorfowe, są nie za dobre, po prostu no, nie są dobre i dlatego musimy dodać czegoś, żeby korzenie miały więcej powietrza. Nie jestem pewna, te podłoża ciągle się zmieniają, ciągle się pogarszają tutaj w Anglii, także nie jestem pewna, jak to podłoże się zachowa, bo nowy worek, który kupiłam, już jest inny. No ale zaryzykujemy i będziemy za chwilkę siać. No i widzicie, tak to robię. Biorę kubeczek, dodaję około 2 łyżek podłoża. Będę go za chwilę zwilżać i ustawiam. Niektórzy robią to w większych kubeczkach, takich półlitrowych nawet i też nie przepikowują, tylko dodają podłoża. Ja na to nie mam miejsca,
Dla mnie te małe kubeczki się sprawdzają i tak właśnie robię. Jest to mój pierwszy raz, także obserwujcie mój eksperyment, jak się uda. Zobaczymy, ale myślę, że będzie spoko. Jeśli nie widzieliście mojego ostatniego filmu na temat tego fioletowego pomidora GMO, to bardzo polecam. Jest sporo informacji na ten temat. Jeżeli jesteście zainteresowani, polecam. Zrobiłam dużo researchu na ten temat. Jest to temat ważny, żeby wiedzieć może jak się ustrzec przed przypadkowym zapyleniem się waszych pomidorów tym pomidorem GMO, bo to jest teoretycznie możliwe. Także zapraszam, obejrzyjcie mój poprzedni filmik. A teraz działamy dalej. W ogóle to mam zastrzeżenia po obejrzeniu większości filmów, które się pojawiły na YouTubie z siania pomidorów. Mam zastrzeżenia do tego, że się sieje jedno nasionko w doniczce tak zwanej P9, czyli 9 cm średnicy, jedno nasionko, ponieważ to jedno nasionko będzie miało za dużo wilgoci w takiej dużej doniczce. I może po prostu być problem ze zgorzelą siewek, za dużo wody, za mało powietrza, słaby drenaż, także uważajcie z sianiem jednego nasionka do dużej doniczki. A teraz będę po prostu zwilżać to podłoże spryskiwaczem, nie za dużo, bo to podłoże podejrzanie zabija mi siewki właśnie zwiększoną wilgotnością. Także zrobiłam 6 dziurek w każdym takim kubeczku, żeby drenaż był lepszy. Dodałam perlitu, którego normalnie nie dodaję. Także zachowuję wszelkie środki ostrożności, bo te podłoża angielskie po prostu są okropne. Teraz pora na nasionka. Jak widzicie, tu mam ananas noir. I ja docelowo chcę mieć jedną roślinę. Tu potrzebuję nożyczki, żeby to otworzyć, ale będę chciała wysiać po, powiedzmy, 4 nasionka. 4 nasionka. Oczywiście ananas noir jest odmianą, którą możemy uprawiać i zachować nasionka. Sprawdzamy, czy mamy dobrą etykietę, żebyśmy nie pomylili odmian. I po prostu w równej odległości, w równych odstępach siejemy nasionka. I potem przysypujemy odrobiną podłoża. Nie za dużo, troszeczkę. I to wszystko. I to będę ustawiać na macie grzewczej. Przykryję tylko jeszcze folijką pewnie, albo zbiorczo przykryję folią i czekam do wschodów. Biorę następny pomidor. Sprawdzam, czy etykietka jest dobra. Mushroom basket. Tak. I te, które już posiałam, odkładam sobie na bok, bo bardzo łatwo jest pomylić się i wysiać złą odmianę do złego pojemnika. 4 nasionka i tak samo. To jest taka praca trochę medytacyjna, czyli robimy to sobie w swoim tempie, nie spieszymy się i po prostu relaksujemy się przy sianiu pomidorów. I robimy dalej. Możecie sobie jakieś chusteczki wziąć do wycierania rąk, albo po prostu posiać wszystkie najpierw, a potem włożyć kompost.
żeby ręce były czyste. To jest odmiana Fio de Rio Gordo, moje własne zachowane nasionka. Fajny pomidor, odmiana hiszpańska. Duże ma owoce, bardzo smaczne, bardzo mięsiste. Nie będę Wam mówić wszystkich odmian, bo mam mnóstwo filmów z dokładnym opisem wszystkich moich odmian pomidorów, co i jak. Sprawdzamy, tak. Jeżeli jakiś patyk znajdziemy, to go wywalamy. No i tak dalej robimy. A teraz pokażę Wam, jak moja papryka wygląda. Tutaj widzicie dwa pojemniki. One są na macie grzewczej i tutaj są te papryki, które razem posialiśmy. Wszystkie polskie odmiany, wszystkie zagraniczne odmiany. I ten pojemnik był wyżej niż ten pojemnik. Dzisiaj go dopiero przycisnęłam na dół, bo jest troszkę szerszy i po prostu o tyle był nad matą grzewczą. I zobaczcie, jaka jest różnica we wzroście. Te pierwsze wykiełkowały, Habanada, Husky, wykiełkowały jako pierwsze, ale zobaczcie, że są mniejsze niż te. To są wszystkie polskie odmiany, które sieliśmy, na przykład Etiuda, Zorza, Bogna, Lamia, Ornella. Zobaczcie. A największy szok to jest to. Ulitka. Zobaczcie. Ulitka po prostu piękne produkuje rozsady. Nie wiem dlaczego tak jest, ale to jest po prostu magiczne. Zobaczcie. I korzenie już są na dole, bo patrzyłam. Także polecam uprawę papryki w ulitkach. A tutaj jeszcze oczywiście dokupiłam 5 odmian, czy 4 odmiany papryki i posiałam 1 marca. Te były siane 27 lutego, 1 marca. To jest odmiana Sakura, odmiana Oda, odmiana Turkish Delight, a to jest odmiana Sunset. Ta odmiana Sunset wygląda jak ostra papryczka, ale są to papryczki słodkie. Także będzie się działo, zapraszam.